Cześć wszystkim. Wyjazd właśnie weekendowy odrobiłem do Wiednia. Drugi raz taki wyjazd uprawiam. Pierwszy miałem w kwietniu, ale wtedy nie nagrywałem trasy. Mam tylko z niej statystyki. Drugi raz we wrześniu teraz, 24-5 września. Zrobiłem wyjazd w sobotę o 6 rano wyjechałem. Dojechałem na miejsce o 15 tam z minutami. Powrót w niedzielę 10:41 wyjazd. Dojazd do Starogardu Gdańskiego 19:40 coś tam, 8-9. No i to było 1805 km za weekend samochodem elektrycznym, czyli Tesla Model 3 Long Range. I teraz ja mogę wam podsumować koszty aktualne oraz koszty teoretyczne, jakby płaciłem za wszystkie superchargery, które już podrażały, oraz jakby płaciłem za prąd w domu 3 razy więcej niż płacę obecnie. Obecnie mam nocną taryfę G12W i ładuję tylko i wyłącznie w nocy albo w tanich godzinach. Jak wam się takie coś podoba, poproszę, polubcie ten filmik i zasubskrybujcie mój kanał. Wiele z widzów, które ogląda moje filmiki, nie są zasubskrybowane. Ja proszę to zrobić, bo to mi bardzo pomaga. Ja chcę przekazywać więcej wsparcia dla wojska ukraińskiego, które sobie dzielnie walczy. Ja jestem z Ukrainy. I bardzo dziękuję wszystkim, kto mi też pomaga. Wszystkie pieniążki przekazuję dziennie do wolontariuszy, które naprawdę wykazują bardzo fajny wynik. Tam satelity kupują, Bayraktary, wiecie, takie fajne rzeczy. Teraz ja wam opowiem o kosztach wyjazdu, ale najpierw chcę powiedzieć, koszty benzyny w Wiedniu na taniej stacji tankowania, gdzie była kolejka, to ja mówiłem na filmiku, teraz nie pamiętam z głowy, nie będę kłamać, oglądajcie filmik, kiedy wyjdzie. Na pewno nawet najlepszy samochód na olej napędowej będę musiał po 900 km autostradami gdzieś podtankować. Ja wiem, że tam teoretycznie ościętnie można jechać 1200 km, ale ja nie sądzę, że tam jest duża oszczędność, czy zatankujemy to w Wiedniu przed wyjazdem, czy zatankujemy po wyjeździe z Wiednia gdzieś tam dalej, powiedzmy już w Czechach, w Mikulów. Tam też nie będzie taniej, nie będzie taniej niż w Polsce my płacimy za benzynę. Ale co teraz ceny paliw u nas w Starogardzie Gdańskim? Na przykład wczoraj to był poniedziałek wieczorem, poszedłem na spacer z psem, zrobiłem zdjęcie, ile kosztuje paliwo w Starogardzie na stacjach najbliżej naszego domu. Na pewno na tych stacjach bym tankowałem. Czyli tak, Shell 6,34 benzyna, 7,14 olej napędowy, brak gazu. Lotos, tam to jest McDonald's w Starogardzie Gdańskim, po drodze, ta stara droga na Berlin, wiecie. 7,09 olej napędowy, 6,29 litr benzyny, 3,08 gaz. To będzie korzystne potem, jak będziemy sobie przeliczać koszty podróży elektrykiem, na ile litrów gazu, benzyny lub oleju napędowego to by nam starczyło. Więc po ostatnich podwyżkach w podróżach, kiedy jedziemy w takie długie podróże jak teraz miałem 1805 km, na pewno podróże elektrykiem już zbliżają się do kosztów chociażby oszczędnych samochodów na olej napędowy, na gazy, na benzynę. Może jeszcze nie doszli do poziomu te koszty, do poziomu na przykład podróży jakimś Mustangiem V8, który nam spali w trasie na pewno ponad 15 litrów benzyny, a może nawet 20, na gazu jeszcze więcej. Także ja o tych samochodach, tam Kia Stinger też chyba swoje spali z V8. Dwuzerowe, na ile pamiętam, Octavia RS też spali na jakieś 10 litrów autostradami, ale już jakiś prostszy samochód, powiedzmy silnik TSI 1.5
może zejść do takich poziomów jak Tesla, ale w podróżach, bo nadal w domu benzyna po złoty 20 nie bierze się w baku sama w nocy, a na przykład 1 kWh Tesli bierze się z gniazdka w nocy w taryfie G12W 60,5 grosza. Miałem wszystkie ładowarki, oprócz 2 superchargerów, które mam bezpłatnie. Wszystkie ładowarki miałem odpłatne. Te w Wiedniu miałem jeszcze bardzo drogie na dodatek, więc ta moja podróż jest bardzo dobrą symulacją tego, ile by kosztowały podróże elektrykiem w najgorszym wypadku. No to już policzmy. Pierwsza ładowareczka po wyjeździe z domu miałem Greenway, na najdroższej ładowarce ładowałem, która daje do 150 kW i ta ładowarka naprawdę tą moc może wydać, bo zauważyłem 146 czy 148 nawet u siebie w Model 3 i to mi kosztowało 115 zł 78 groszy za 50 i 34 kWh. Czyli jest to ok. Nie mam żadnego abonamentu na Ionit i płaciłem pełną cenę. Może je się podniosą, ale na razie po prostu bez abonamentu to jest najdroższa stawka. Dalej ładowałem na Noxo. Ładowareczka Noxo Rożców firmy Siemens obiecuje czy tam 160 czy tam 180 kW mocy, ale tej mocy chyba tyle już nie miałem. Ponad 150 na pewno zauważyłem. Podładowałem tam 44,88 kWh za 134 zł 13 groszy. I ostatnią ładowarkę w tej drodze do Wiednia miałem Tesla Brno V3 i tą ładowareczkę miałem za 0. Ale jakby płaciłem 16 korun za kilowatogodzinę, po dzisiejszym kursu przeliczniku to by mi kosztowało 103 zł 65 groszy. Ok, dalej nie miałem bezpłatnych ładowań pod chmurką, jak byłem zaparkowany. Najpierw dojechaliśmy na święto Młodego Wina. Młode wino w Wiedniu tam w Austrii nazywa się Szturm. W Czechach nazywa się Burczak, bo burczy. I tam było święto Młodego Wina, więc stałem na parkingu i podłączyłem do ładowarki w Wiedeń Energy, uruchomiłem kartę MainGao i to mi skasowało 3,80 eurocentów, co w przeliczeniu mi daje 18 zł 13 groszy. Dalej już w Burkersdorf wieczorem ładowałem na ładowarce ÖBB, czyli kolej, pod stacją kolejową i ładowareczki od nich miałem. Uruchomiłem te ładowarki Greenway kartą i ponad 3 zł za kilowatogodzinę mi skasował Greenway, co jest dużym przegięciem, ale okej. To jest modelowanie drogich wyjazdów samochodem elektrycznym. Otóż to ładowanie mi kosztowało 153,34 za 48,94 kWh. Taka sytuacja. Ok, dalej. Następnego dnia wyjechałem mając chyba 87 czy 8% naładowania i pierwszy postój zrobiłem już w Czechach. Ładowałem w Olomouc, to jest już niedaleko od Ostrawy, czyli już na finiszu przed już wjazdem do Polski, powiedzmy. Taki ostatni supercharger czeski. Ten supercharger mi nic nie kosztował, ale jakby płaciłem za ten supercharger 15 korun za kilowatogodzinę, to mi by kosztowało 48,90 polskich złotych, ponieważ musiałem tam podładować tylko 8 minut. Weszło mi trochę mniej niż 17 kWh. Drugą ładowarkę drugie ładowanie w tej trasie miałem ponownie Shell Belk
ładowareczka Noxo, Siemens, znowu najdroższe złącze 2,99 za kWh. I tam naładowałem na 140 zł i 31 grosz. Podładowałem 50,94 kWh. I z tym naładowaniem to mi starczyło dojechać do Shell Kaszewy Kościelne Kutno, gdzie mam abonament Ionity, 79 zł na miesiąc płacę, więc możecie sobie to dodać. I samo ładowanie mi kosztowało 65 zł 23 grosze za 50 kWh 94. No i potem dojechałem z tym naładowaniem do domu, czyli wniosek taki, że Ionity z abonamentem kosztuje taniej niż Tesla dla posiadaczy Tesli. To mi jakoś w głowie się nie mieści. Albo Tesla musi dla posiadaczy Tesli też wprowadzić jakiś abonament, żeby mieć jakieś tańsze stawki do ładowań na superchargerach, albo ja nie widzę w tym sensu, albo po prostu kasują za premium, wiecie, bo macie gwarancję braku kolejki, samochód was tam poprowadzi, gdzie nie ma akurat kolejki na stację ładowania, może za to. I ostatnie ładowanie policzyłem koszt ładowania w domu po 60,5 groszy za kWh. Doładowanie z tego poziomu, na którym wróciłem, czyli tam chyba 8%, do poziomu, z którego startowałem, czyli 99 chyba procent, i to mi wyszło 38 groszy, 39 groszy za 63,46 kWh. Czyli łącznie aktualny koszt mojego wyjazdu 1805 km. Zapłaciłem 665,31 za całość podróży, bez winietek. Winietki w Czechach miałem za darmo, ponieważ mam samochód elektryczny. Kupowałem tylko winietę w Austrii i zapłaciłem za autostradę A1 20,90 czy 20,50 dwa razy. Dobra, a jakby płaciłem za supercharger, to sobie doliczyłem za Brno 103,58 i za Olomouc 48,89. Dodajemy to, nam wychodzi 817,81 po dzisiejszym kursu walut. No i jakby ładowałem w domu 3 razy drożej, jak nam obiecują, że zrobią domowe ładowanie kilkukrotnie droższe, to mi by kosztowało 894 zł 59 groszy. Ok, ale czy ja tu dodałem abonament Ionity? I widzę, że nie. I to dodajmy abonament Ionity. 79 groszy. Ok. a z abonamentem Ionity to by mi kosztowało łącznie cała podróż 973,59. No to już drogo, nie? Prawie 1000 zł za 1805 km. No muszę się przyznać, że nadal za dwie osoby to jest oczywiście taniej niż podróż samolotem. Potencjalnie też taniej niż podróż pociągiem Jan Sobieski, który ciągle się opóźnia, ale już nie taniej niż na benzynie. Teraz policzymy koszt 100 km. A to, co zapłaciłem realnie, 36,85 zł za 100 km. To jest koszt po dzisiejszych cenach 5,9 litrów benzyny. Jakbym płaciłem za supercharger pełną cenę, to mi by wyszło 45 zł 29 groszy za 100 km, czyli 7,3 litry benzyny. A jakby jeszcze doliczyć do tego drogie ładowania w domu, czyli brak paneli fotowoltaicznych oraz abonament Ionity, to mi wyjdzie 53,92, prawie 54 zł za 100 km, co nam daje 8,7, prawie 9 litrów benzyny.
Słuchajcie, no 9 litrów benzyny to już można sobie na pewno jeździć jakimś Volkswagenem chyba z silnikiem, może nawet 2.0 TSI, a może 1.5 szybko, czyli już taki porównywalny, ale na pewno do 8,70 litrów na 100 km nie da się zejść, podróżując na przykład na takiej trasie samochodem takim już usportowionym typu Ford Mustang V8, które nam spali chyba ponad 15 litrów na 100 km, albo na przykład Kia Stinger, albo coś podobnego. Słyszałem, że Mercedes AMG A45 też swoje pali, dynamiczna jazda 20 litrów też może spalić, nie? Choć jedzie bardzo super i na pewno na treku jest szybszy od Tesla. No ale mniejsza z tym. Takie mamy koszty tylko wyłącznie w długich wyjazdach, których nie mamy dużo w roku. Mamy wakacje, mamy jakieś dłuższe wyjazdy, nie wiem, powiedzmy na narty. Resztę czasu ładujemy się w domu przeważnie i mamy tanią jazdę elektrykiem, czego już nie można mieć w samochodzie na paliwa zwykłe. I na tym to dzisiaj skończymy. Moim celem jest opowiadać całą prawdę o posiadaniu elektryku i to robię, a wasza decyzja, jaki samochód wam bardziej podoba, bardziej pasuje i tyle. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Napiszcie proszę w komentarzach, co wam się podobało, co nie podobało się. Też napiszcie i do zobaczenia. Pa!